Witajcie, moi drodzy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, muszę zrobić coś, czego w Kundel Podcaście nie robimy zbyt często. Muszę przeprosić psiarzy. Naprawdę. Wiem, że większość naszych odcinków kręci się wokół psów. W końcu na co dzień żyjemy wśród psów, pracujemy z psami, pomagamy psom i chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że psie tematy moglibyśmy omawiać godzinami. Ale od czasu do czasu odzywają się do nas kocie mamy i koci ojcowie też. Piszą: Panie Pawle, a o kotach będzie coś jeszcze? Czy tylko psy się liczą? A nasze mruczki? I wiecie co? Za każdym razem robi mi się trochę głupio, bo przecież koty również są częścią naszej wielkiej zwierzęcej rodziny. A poza tym, ja sam doskonale rozumiem ludzi zakochanych w kotach, bo kot potrafi wejść do domu niepostrzeżenie, a potem po cichu zamieszkać w ludzkim sercu na całe życie. Dlatego dzisiaj będzie odcinek specjalny. Dzisiaj odkładamy na chwilę psie smycze. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o spacerach, nie będziemy rozmawiać o psich emocjach i nie będziemy rozmawiać o szkoleniu. Dzisiaj ten czas oddajemy kotom. Nie samym kotom, tylko niezwykłej relacji pomiędzy kotem a człowiekiem. Bo często mówimy, że kochamy swoje koty. Mówimy to szczerze. Kupujemy im najlepszą karmę, dbamy o ich zdrowie, martwimy się o nie, tęsknimy za nimi. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak miłość wygląda z drugiej strony? Jak wygląda oczami kota? Bo może się okazać, że największym dowodem miłości nie jest pełna miska, nie jest nowa zabawka, nie jest nawet najwygodniejsze legowisko. Może się okazać, że kot najbardziej kocha nas za rzeczy zupełnie inne, za cierpliwość, za spokój, za bezpieczeństwo, za zrozumienie. I właśnie o tym będzie dzisiejsza opowieść. O najważniejszych aktach miłości, których kot oczekuje od swojego człowieka. Usiądźcie wygodnie, a jeśli obok was właśnie śpi jakiś futrzasty mruczek, to myślę, że trafiliście dzisiaj idealnie. Akt miłości numer 1. Pozwól mi być sobą. Wiecie, gdyby kot potrafił wypowiedzieć tylko jedno zdanie do swojego człowieka, podejrzewam, że wielu z nich powiedziałoby dokładnie to samo. Kochaj mnie takim, jakim jestem. Brzmi prosto, a jednak właśnie z tym mamy czasem największy problem. Bo człowiek bardzo często kocha nie tylko zwierzę, ale również własne wyobrażenie o nim. Chcielibyśmy, żeby kot częściej przychodził się przytulać, żeby chętniej siedział na kolanach, żeby był bardziej kontaktowy, bardziej rozmowny, bardziej obecny. A tymczasem kot siedzi na parapecie i patrzy przez okno. Jakby miał własne sprawy do przemyślenia. I prawdę mówiąc, pewnie ma. Każdy kot jest inny. Jeden będzie chodził za człowiekiem krok w krok, drugi pojawi się tylko wtedy, gdy sam uzna to za stosowne. Jeden będzie spał wtulony w nasze plecy, inny wybierze fotel po drugiej stronie pokoju. I żaden z nich nie kocha mniej, po prostu okazuje to inaczej. Prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, gdy przestajemy próbować zmieniać drugą istotę. Kiedy nie oczekujemy, że będzie dokładnie taka, jaką sobie wymarzyliśmy. Kiedy pozwalamy jej być sobą. Dotyczy to ludzi, dotyczy psów i dotyczy również kotów. Kot nie chce być projektem do poprawienia. Nie chce być wersją samego siebie stworzoną według naszych oczekiwań. On chce być po prostu kotem. I właśnie wtedy dzieje się coś niezwykłego. Bo kiedy przestajemy naciskać, kot bardzo często sam zaczyna się zbliżać. Nie dlatego, że musi, dlatego, że chce. A zaufanie podarowane dobrowolnie jest zawsze najcenniejsze. Jeżeli więc wasz kot nie siedzi na kolanach, to naprawdę nie musi oznaczać, że was nie kocha. Być może okazuje swoje uczucia inaczej. Może codziennie czeka przy drzwiach, może śpi obok waszego łóżka, może pilnuje was podczas pracy, może przychodzi sprawdzić, czy wszystko w porządku, a może po prostu jest obok, cicho, spokojnie, tak po kociemu. I to również jest miłość. Akt miłości numer 2. Daj mi poczucie bezpieczeństwa.
Jest coś, czego kot potrzebuje bardziej niż nowych zabawek, bardziej niż przysmaków, a czasem nawet bardziej niż pieszczot. To poczucie bezpieczeństwa. Kot jest mistrzem udawania. Potrafi wyglądać spokojnie, nawet kiedy się stresuje. Potrafi zachowywać się normalnie, choć coś bardzo go niepokoi. Dlatego tak łatwo przeoczyć sygnały świadczące o tym, że nie czuje się pewnie. A przecież bezpieczeństwo to fundament całego kociego świata. Pomyślcie o tym przez chwilę. Kot uwielbia rytuały. Uwielbia wiedzieć, kiedy pojawi się jedzenie, gdzie znajduje się jego legowisko, które miejsca należą do niego, które dźwięki są normalne, którzy ludzie są przyjaciółmi. To właśnie dlatego wiele kotów tak bardzo lubi codzienność. To, co dla nas wydaje się monotonne, dla kota oznacza spokój. Wyobraźcie sobie dziecko, które codziennie budzi się w innym domu. Nigdy nie wie, co wydarzy się za chwilę. Nie zna zasad, nie zna planu dnia, nie wie, czego się spodziewać. Czy czułoby się bezpiecznie? Oczywiście, że nie. Kot działa bardzo podobnie. On potrzebuje stabilności, potrzebuje przewidywalności, potrzebuje miejsca, w którym może po prostu odetchnąć. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Że po pewnym czasie tym bezpiecznym miejscem przestaje być tylko legowisko, przestaje być tylko parapet, przestaje być tylko szafa czy drapak. Tym bezpiecznym miejscem staje się człowiek. To właśnie dlatego kot przychodzi do nas podczas burzy. Dlatego pojawia się, gdy w domu dzieje się coś niepokojącego. Dlatego czasem po prostu kładzie się obok. Nie po to, żeby dostać smakołyk, nie po to, żeby się bawić, ale po to, żeby być blisko kogoś, przy kim czuje się bezpiecznie. I myślę, że trudno o większy dowód zaufania. Bo kiedy kot uznaje człowieka za swoją bezpieczną przystań, to znaczy, że naprawdę oddał mu kawałek swojego serca. Akt miłości numer 3. Poświęć mi czas. Wiecie, jest taki mit, który od lat krąży wokół kotów. Że kot człowieka nie potrzebuje, że jest samotnikiem, że żyje obok nas, a nie z nami. I rzeczywiście, kot potrafi spędzać czas sam. Potrafi znaleźć sobie zajęcie. Potrafi godzinami obserwować świat za oknem. Ale to wcale nie oznacza, że nie potrzebuje relacji. Potrzebuje, tylko trochę inaczej niż pies. Kot nie zawsze będzie domagał się uwagi, nie zawsze będzie szturchał nas nosem, nie zawsze będzie przynosił zabawkę. Często jego sposób mówienia brzmi zupełnie inaczej. Po prostu przyjdzie, położy się niedaleko i będzie. Może na fotelu, może na parapecie, może na końcu kanapy. Nie domaga się rozmowy, nie oczekuje fajerwerków, po prostu chce dzielić z nami chwilę. I właśnie wtedy warto odłożyć telefon, wyłączyć na moment telewizor, spojrzeć na niego, powiedzieć kilka słów, pogłaskać, jeśli ma na to ochotę. Bo dla kota wspólnie spędzony czas nie zawsze oznacza działanie. Czasem oznacza zwykłą obecność. A obecność jest jednym z najcenniejszych prezentów, jakie możemy komuś podarować. Pomyślcie o tym. Ile razy kot przyszedł położyć się obok was, kiedy byliście zmęczeni? Ile razy pojawił się obok, gdy siedzieliście przy komputerze? Ile razy zasnął kilka kroków od waszego fotela? To nie są przypadki. To jego sposób mówienia: lubię być blisko ciebie. Akt miłości numer 4. Baw się ze mną. A teraz coś, co wielu opiekunów bardzo często lekceważy. Zabawę. Bo gdy słyszymy słowo zabawa, zwykle myślimy o czymś dodatkowym. O czymś, co można zrobić albo nie. Tymczasem dla kota zabawa jest czymś znacznie ważniejszym. To część jego natury. Nawet najbardziej leniwy kot nosi w sobie małego myśliwego. Tego samego, który tysiące lat temu polował na drobne zwierzęta. Tego samego, który musiał obserwować, skradać się, czekać i w odpowiednim momencie wykonać skok. Dzisiaj kot mieszka w naszych domach, ale jego instynkty wcale nie zniknęły. Dlatego tak bardzo kocha wędki, piórka, myszki, piłeczki, kartony, papierowe kulki, a czasem nawet zwykły korek od butelki. Tak, wszyscy znamy ten moment, kiedy kupujemy drogą zabawkę, a kot wybiera pudełko. Ale zabawa nie jest tylko rozrywką.
to również sposób budowania więzi. Kiedy bawimy się z kotem, pokazujemy mu coś bardzo ważnego. Pokazujemy, że interesujemy się jego światem, że poświęcamy mu uwagę, że chcemy uczestniczyć w jego codzienności. A przy okazji pomagamy mu rozładować napięcie, zużyć energię, zaspokoić naturalne potrzeby. Bo znudzony kot często nie jest kotem szczęśliwym. Może stać się nerwowy, może niszczyć przedmioty, może nadmiernie miauczeć, może zacząć szukać sobie zajęcia tam, gdzie niekoniecznie byśmy chcieli. Czasem wystarczy kilka minut dziennie. Naprawdę. Kilka minut wspólnej zabawy, kilka minut pełnej uwagi, kilka minut, podczas których cały świat przestaje istnieć i zostajecie tylko wy i wasz mały, futrzasty łowca. A on zapamięta tę chwilę znacznie bardziej, niż mogłoby się nam wydawać. Akt miłości numer 5. Naucz się mojego języka. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że trafiliście do kraju, którego języka kompletnie nie znacie. Ludzie coś do was mówią, coś pokazują, gestykulują, uśmiechają się albo marszczą brwi, a wy próbujecie zgadnąć, co mają na myśli. Wiecie co? W pewnym sensie właśnie tak wygląda życie naszych kotów, bo one nie mówią ludzkim językiem, a mimo to każdego dnia próbują się z nami porozumieć. I robią to nieustannie. Ogromna część ich komunikacji odbywa się bez słów. Kot mówi oczami, mówi uszami, mówi ogonem, mówi postawą ciała, a czasem nawet samą obecnością. Weźmy choćby słynne, powolne mruganie. Większość ludzi uważa je za zwykły odruch. Tymczasem wielu behawiorystów nazywa je kocim pocałunkiem. To sposób powiedzenia: jestem spokojny, ufam ci, dobrze się przy tobie czuję. A kiedy odpowiadamy kotu takim samym spokojnym mrugnięciem, bardzo często otrzymujemy odpowiedź. Mały dialog, bez słów, a jednak pełen znaczenia. Albo ogon. Ile informacji potrafi przekazać sam ogon? Wysoko uniesiony często oznacza radość i pewność siebie. Powolne machanie może oznaczać skupienie. Gwałtowne uderzanie bywa sygnałem irytacji. A my czasem zauważamy to dopiero wtedy, gdy kot postanowi powiedzieć nam bardziej stanowczo, że ma już dość. Im lepiej poznajemy ten język, tym łatwiej budujemy relacje. Bo każdy z nas chce być rozumiany, kot również. I myślę, że jednym z najpiękniejszych dowodów miłości jest właśnie próba zrozumienia świata drugiej istoty, nawet jeśli mówi zupełnie innym językiem. Akt miłości numer 6. Szanuj moje granice. To będzie temat, który dla niektórych może okazać się zaskakujący, bo bardzo często miłość kojarzy nam się z bliskością, przytulaniem, dotykiem, czułością. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy zapominamy zapytać drugą stronę o zdanie. A koty? Oj, koty mają swoje zdanie bardzo często. Jeden uwielbia być głaskany po głowie, inny woli drapanie pod brodą. Jeszcze inny pozwoli na kilka sekund kontaktu, a potem uzna, że wystarczy. I wiecie co? To jest całkowicie w porządku. Nie każdy kot lubi siedzieć na rękach, nie każdy lubi noszenie, nie każdy lubi przytulanie. Tak samo jak nie każdy człowiek lubi być ściskany przez wszystkich znajomych. Miłość nie polega na tym, że zmuszamy kogoś do bliskości. Miłość polega na tym, że szanujemy jego potrzeby, również wtedy, gdy są inne od naszych. Czasami największym prezentem, jaki możemy dać kotu, jest możliwość odejścia. Pozwolenie mu, by sam zdecydował, kiedy ma ochotę na kontakt. I tutaj dzieje się coś bardzo ciekawego, bo kot, którego granice są szanowane, bardzo często sam zaczyna tych kontaktów szukać częściej. Przestaje się obawiać, przestaje być czujny, przestaje zastanawiać się, czy za chwilę ktoś znowu weźmie go na ręce wbrew jego woli. Zaczyna ufać. A zaufanie jest przecież fundamentem każdej relacji. Nie tylko tej między ludźmi, również tej pomiędzy człowiekiem a kotem. Bo kot, który wie, że jego zdanie ma znaczenie, to kot, który czuje się kochany. A chyba właśnie o to nam wszystkim chodzi. Akt miłości numer 7. Dbaj o moje zdrowie. Przyznam wam się do czegoś. Gdyby kot miał możliwość podejmowania wszystkich decyzji samodzielnie,
prawdopodobnie większość z nich nigdy nie poszłaby do weterynarza. I chyba wszyscy opiekunowie kotów doskonale wiedzą dlaczego. Transporter, podróż, nieznane zapachy, obcy ludzie, badania. Dla wielu kotów to prawdziwy koszmar. A jednak właśnie wtedy bardzo często okazujemy im jedną z największych form miłości – troskę, odpowiedzialność i gotowość do podejmowania trudnych decyzji. Bo koty są mistrzami ukrywania bólu. Przez tysiące lat ewolucji nauczyły się nie pokazywać słabości. Dlatego wiele chorób rozwija się po cichu, bez dramatycznych sygnałów, bez wołania o pomoc, bez skarg. Czasem jedyną oznaką problemu jest to, że kot trochę mniej się bawi, trochę więcej śpi, trochę mniej je, trochę rzadziej wskakuje na ulubioną półkę. Tak niewiele, a jednocześnie tak wiele. Dlatego właśnie regularne badania, obserwacja i troska o zdrowie są czymś znacznie większym niż obowiązkiem. To akt miłości, bo miłość nie polega wyłącznie na byciu obok wtedy, gdy wszystko jest dobrze. Prawdziwa miłość ujawnia się również wtedy, gdy trzeba pomóc. Nawet jeśli druga strona przez chwilę jest na nas obrażona. A umówmy się, koty potrafią być obrażone bardzo profesjonalnie. Akt miłości numer 8. Zostań przy mnie, kiedy się boję. Każdy kot czegoś się boi, nawet ten, który na co dzień zachowuje się jak król całego mieszkania. Dla jednego będzie to burza, dla drugiego odkurzacz, dla trzeciego goście, dla jeszcze innego przeprowadzka albo nowy zwierzak w domu. I choć koty często sprawiają wrażenie niezależnych, w chwilach niepewności również szukają wsparcia. Nie zawsze w oczywisty sposób. Czasem schowają się pod łóżkiem, czasem za zasłoną, czasem wejdą do szafy, a czasem po prostu położą się bliżej człowieka niż zwykle. I właśnie wtedy warto być. Nie zmuszać, nie wyciągać na siłę, nie przekonywać. Po prostu być. Spokojnie, cierpliwie, bez presji. Bo bezpieczeństwo nie zawsze oznacza brak strachu. Czasem oznacza obecność kogoś, komu ufamy, kiedy ten strach się pojawia. I myślę, że każdy z nas zna to uczucie. Nie tylko koty. Kiedy obok jest ktoś życzliwy, nawet najgłośniejsza burza wydaje się trochę mniej straszna. Akt miłości numer 9. Pozwól mi starzeć się godnie. A teraz temat, który zawsze porusza mnie szczególnie. Kocie staruszki. Bo wszyscy kochamy młode zwierzęta, pełne energii, pełne ciekawości, pełne pomysłów. Ale prawdziwa siła relacji ujawnia się często dopiero wiele lat później. Kiedy futerko zaczyna siwieć, kiedy skoki nie są już takie wysokie, kiedy więcej czasu zajmuje odpoczynek niż zabawa. Starszy kot nie potrzebuje już tylu przygód. Nie potrzebuje zdobywać świata. Potrzebuje spokoju, komfortu, cierpliwości. I człowieka, który nadal patrzy na niego z tą samą czułością. Bo starość nie odbiera wartości, nie odbiera godności, nie odbiera prawa do miłości. Wręcz przeciwnie, to właśnie wtedy zwierzę często potrzebuje jej najbardziej. Czasem trzeba postawić miseczkę trochę bliżej, czasem pomóc wejść na ulubione miejsce, czasem częściej odwiedzać lekarza, a czasem po prostu usiąść obok i być. Tak samo jak ono było przy nas przez wszystkie wcześniejsze lata. Bo miłość nie kończy się wtedy, gdy pojawiają się zmarszczki. Nie kończy się wtedy, gdy ciało zaczyna działać wolniej. Nie kończy się wtedy, gdy przychodzi starość. Prawdziwa miłość zostaje. I właśnie dlatego kocie staruszki mają w sobie coś niezwykle pięknego. Coś, co trudno opisać słowami. Spokój istoty, która przez całe życie nauczyła się ufać swojemu człowiekowi. I wiecie co? Kiedy przygotowywałem ten odcinek, przyszła mi do głowy pewna myśl. Bardzo często zastanawiamy się, czy nasze zwierzęta wiedzą, że je kochamy. Pytamy o to, rozmawiamy o tym, szukamy odpowiedzi. A przecież każdego dnia pokazujemy im to na setki różnych sposobów. Pokazujemy to wtedy, gdy rano wstajemy i napełniamy miseczkę. Pokazujemy to wtedy, gdy sprzątamy kuwetę. Pokazujemy to wtedy, gdy jedziemy do weterynarza, kiedy martwimy się o wyniki badań.
kiedy szukamy najlepszej karmy, kiedy budzimy się w nocy, bo usłyszeliśmy jakiś dziwny dźwięk i chcemy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale myślę, że kot nie zapamiętuje przede wszystkim miski, nie zapamiętuje zabawek, nie zapamiętuje drapaka. Kot zapamiętuje człowieka, jego głos, jego obecność, jego spokój, to, że zawsze wraca do domu, to, że można przy nim zasnąć, to, że przy nim świat wydaje się bezpieczny. Bo koty, choć często udają niezależnych samotników, potrafią przywiązywać się bardzo mocno. Tylko robią to po swojemu, cicho, dyskretnie, bez wielkich deklaracji. W końcu są kotami. Jeżeli więc wasz kot siedzi właśnie obok was, albo śpi zwinięty w kłębek na fotelu, albo obserwuje świat przez okno, to może warto spojrzeć na niego przez chwilę trochę inaczej i przypomnieć sobie, że dla niego najważniejszą częścią domu bardzo często nie jest legowisko, nie jest parapet, nie jest drapak. Najważniejszą częścią domu jesteście wy. I może właśnie dlatego kot potrafi zmienić zwykłe mieszkanie w prawdziwy dom, a człowieka w swoją rodzinę. Dziękujemy wszystkim kocim mamom, dziękujemy wszystkim kocim ojcom, dziękujemy wszystkim opiekunom mruczków, które każdego dnia wnoszą do naszych domów trochę ciepła, trochę śmiechu i całkiem sporo sierści. Naprawdę sporo sierści. Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Obiecuję, następny odcinek będzie dla was. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Dbajcie o siebie. Dbajcie o swoje zwierzaki. I pamiętajcie, największym aktem miłości bardzo często nie są wielkie gesty. To codzienna obecność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Trzymajcie się ciepło.